Dzisiaj krótki instruktaż, jak naprawić membranę dachową. W tym wypadku mamy PVC, które jest już założone na dachu. Wiadomo, po zimie przeważnie od odśnieżania, ewentualnie jakieś, jeżeli leżała długo, no to wiadomo, że mogła gdzieś tam się czy to przetrzeć, czy to już pęknąć. Tutaj mamy taki kawałeczek. Wersja może być z zewnątrz szara lub biała. Przeważnie, jeżeli są dwukolorowe, dajemy tą białą. No to zresztą ci, co będą naprawiać, sami wiedzą. Dotniemy sobie łatę i naprawimy to bez żadnego tutaj dostępu do prądu, czyli nie potrzeba żadnej zgrzewarki, bo oczywiście, jak wiecie, możecie kupić zgrzewarkę, nawet taką naszą AT4000 najtańszą, i od czasu do czasu, jeżeli będziecie naprawiać gdzieś tam na dachu, nie ma żadnego problemu, chociaż te profesjonalne są bardziej polecane, jeżeli chodzi o dach, to tutaj będziecie mogli naprawę wykonać nawet w deszczu i tu nie będzie z tym problemu. Najważniejsze dwie rzeczy, co przy tych membranach jest, to to, że najpierw musimy ją dobrze umyć. Tak jak widzicie, tutaj nie mamy jakoś bardzo brudnej, ale to się zaraz przetrzemy i zobaczymy. Jeżeli byłaby tutaj tak na tyle zniszczona, że jest jeszcze jakiś piasek, brud, olej czy coś, to z grubsza najpierw nawet może być myjka ciśnieniowa, ewentualnie woda i szczotka, żeby usunąć ten nadmiar brudu, który jest. Potem bierzemy i dobrze odtłuszczamy. Oczywiście w momencie, kiedy tą naprawę będziemy wykonywać w miejscu, znaczy w zasadzie w warunkach polowych, czyli jeżeli nie będziemy chcieli to załatać, gdzie będzie woda, to tak naprawdę samą tą wodę z grubsza musimy zebrać. Chodzi o to, żeby nadal tą powierzchnię wyczyścić, także robimy to nadal w tych samych krokach. I teraz, co jest jeszcze ważne, jeżeli membrana ma powyżej około roku, dwóch, może nawet trzech, w zależności od producenta, to mocno zalecane jest, aby ten kawałek, czyli tu sobie nałożymy tak tą łatę, żeby przejechać papierem ściernym, zwłaszcza jeżeli ta powierzchnia jest zdegradowana. I to samo także wykonujemy przy zgrzewaniu, to zobaczycie przy którymś z kolejnych filmików. Dotniemy łatę. Łata 3-5 cm, a takie 5 cm większa, czyli mniej więcej mamy tutaj kawałeczek. Tak. Ona ma tutaj i tutaj, czyli wystarczy nam tu. Taka. Ok. No i teraz jeszcze sobie zrobimy to na mniej więcej kwadrat. Normalnie oczywiście zróbcie sobie to ładnie przy linijce, żeby to było, a tutaj pokażemy, jak to wygląda. Pamiętajcie o tym, że tak, białe i przyklejamy tą szarą warstwą, rogi półokrągłe. Jeszcze się zdarzają gdzieś tam, jak robimy jakąś inspekcję dachu, to łaty, które są niepozaokrąglane i potem z tego powstają problemy, zadzior. To samo robimy tutaj. Mimo że to jest nowa, to przynajmniej odtłuszczamy to. Te łaty sobie możecie wcześniej jakieś 2-3 wymiary przygotować. Też fajna sprawa, zwłaszcza w takich sytuacjach mało sprzyjającej pogody, żeby się tutaj nie kombinować gdzieś na dachu, tylko od razu sobie mieć przygotowaną łatę. No i mamy gotową. Oczywiście ją także możecie lekko przeszlifować. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć całkowicie ten materiał pierwszy, tak? Czyli tą pierwszą warstwę. Dobrze wiecie, jak wygląda membrana. Tak? PVC, siatka w środku i PVC. Ale chodzi o to, żeby ewentualne luźne kawałki jakieś zdegradowane usunąć. I jeszcze raz odtłuszczamy. Ok. No to tak będziemy kleić. Środek mamy tutaj. Ok.
No sobie zaznaczymy tak, 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 tak. Dobra. No i teraz sobie bierzemy nadal pamiętajcie o tym, żeby się nie dobić do tej siatki. Chodzi o to, żeby te utlenione, bo tu, głównie, tu chodzi o utlenianie się tego tworzywa pod wpływem światła UV, to żeby to po prostu te szczątki usunąć. Dlatego w niektórych przypadkach, jeżeli takie macie albo słyszeliście, gdzie łata jest przygrzana, a z niej dalej cieknie, albo po prostu można ją wziąć po przygrzaniu i tak oderwać, dosłownie, no to jest właśnie ten wpływ, że nie usunęliśmy tych kawałków, które są utlenione. Tu mamy biały kolor, no i teraz Wam pokażę, jeżeli chodzi o ten szary, użylibyśmy szarego, ale przy tym białym, no to zobaczymy, który lepszy. No to szary będzie raczej lepszy. To już jest względy estetyczne, tutaj pokazuję Wam dla zobaczenia, jak to będzie wyglądać. Biały i szary się nada, ja wybieram szary. Ok, i teraz tak, pamiętaj, tu mamy jednoskładnikowy produkt, to nie jest na zasadzie nałożenia do ciśnięcia, to nie jest B172K. Plusem tego kleju jest to, że możemy kleić pod wodą, gdzie pokazywaliśmy filmik na PVC cienkim, jak to klei pod wodą. Kwestia najważniejsza, czyli odcinki proste, takie w odległości 3-5 cm. To nam daje wytrzymałość fizyczną. Oczywiście chodzi o to, że jakby się nawet tam woda gdzieś dostała, to nie zrobi się bąbel. Dobra, nie zamykamy tak. I teraz najważniejsza rzecz, czyli jedziemy dookoła. Nakładamy tak, aby tego kleju było o więcej niż potrzeba, bo to, co wyjdzie, będziemy sobie... O właśnie. Możecie jeszcze dać tutaj, jeżeli ta membrana gdzieś tu by była podwinięta, czy coś tam by się dostało, no to też możecie sobie oczywiście do czegoś dokleić, ale można po prostu na zasadzie takiego nałożenia. Nakładacie klej, nakładacie, a w zasadzie rozsmarowujecie na zasadzie wtarcia i roztarcia. Ok? Jeżeli to się nic nie przesuwa, to taka naprawa na szybko zabezpieczy to, że się woda nie dostanie. Nam to pozwoli na to, że możemy, już nam nie cieknie w dół, a na spokojnie całą resztę przygotowywać. To nie jest, pamiętajcie, gotowa naprawa, nie powinniście nad tym bazować. Nawet jeżeli nałożycie więcej, to jednak naprężenia, które są i tu powstają, trzeba by było naprawdę sporo nałożyć, dlatego tego unikajcie. Bierzemy łatę. I teraz najważniejsze to przyciskamy. Jeżeli macie wałeczek od zgrzewania, no to dociskamy sobie. Nie bardzo mocno. Klej ma się oczywiście rozłożyć, rozplaszczyć niejako, ale nie może być tak, że kleju zostaje między powierzchniami pół milimetra. Go musi zostać chociaż milimetr, dwa, tak jak tu widzicie. I teraz zobaczcie, jeszcze troszkę za mało nałożyłem. Głównie o co chodzi. Coś takiego w porach letnich, w porze letniej nie będzie problemem, ale jeżeli coś takiego zostanie, czyli niedogrzana, a w tym wypadku mówimy o niedoklejonej łacie, to woda będzie penetrować i należy to wtedy ładnie nałożyć paskę. O. Klej powinien być wciśnięty tam, dlatego ja zalecam zawsze o wiele więcej tego kleju dać na róg. Niech to, co wyjdzie, będzie nadmiarowe.
Chodzi o to, najważniejsze, żebyście z tego pamiętali to, że tym klejem, tak jak teraz, powodujemy to, że woda nie wejdzie i nie zacznie penetrować. I druga sprawa, żeby sam klej był prawidłowo nałożony, on musi być dociśnięty. Zobaczcie, że tam, gdzie mi brakuje, dokładam, ale on nie może być na zasadzie takiej, że ja sobie pacnę i na tym koniec. To są za gęste kleje. Żeby coś takiego wykonać, on musi być po prostu na tej zasadzie dociśnięty. I sobie robimy ładny skos. O, właśnie na tej zasadzie. Jesteśmy po związaniu kleju. Oczywiście sam klej jest elastyczny. Zobaczcie, próba wytrzymałości, czyli ja tu biorę i próbuję to zerwać. Dlatego jest to uszczelniacz, ale w formie kleju, bo mamy tak dużą wytrzymałość, że zerwanie tego to jest uszkodzenie po prostu samego materiału. No i jeszcze akurat mamy tu możliwość taką, żebyście widzieli, jak to się zachowuje w momencie, kiedy mamy takie przecięcie. Zobaczcie, tu mamy klej między powierzchniami, zobaczcie, ładnie wypełnione i uszczelnione.